Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku interwencja, spekulacja i duże wahania na rynku, czyli obecny raj dla day traderów. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie tego wpisu informuję, że wszystkie wykresy, które zostały ściągnięte, żeby go stworzyć, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Interwencja, spekulacja i duże wahania na rynku, czyli obecny raj dla day traderów, gdzie moim zdaniem najciekawiej teraz jest na funcie brytyjskim, ponieważ wydarzenia ostatnich 24 godzin przynoszą nam bardzo dużą aktywność i zmienność na rynku funta brytyjskiego. Dlaczego? Wczoraj pojawiły się interwencje, że Bank of England już nie będzie dalej skupował obligacji i w tym tygodniu zakończy ten skup, tak jak zapowiedział. Natomiast dzisiaj o poranku Financial Times doniósł nam, że Bank of England jednak może dalej interweniować na rynku, więc gigantyczna zmienność prawdopodobnie będzie wkrótce na rynku funta brytyjskiego, już w ogóle jest na rynku funta brytyjskiego. No i interwencja, czyli spekulacja, daje duże wahania na rynku i prawdopodobnie określenie, że obecnie mamy raj dla day traderów na rynku funta brytyjskiego na brytyjskich aktywach jest uzasadniona i myślę, że warto co najmniej monitorować, co się dzieje na funcie brytyjskim. A dlaczego to, co się dzieje na rynku brytyjskich obligacji jest taki istotny, dlaczego Bank of England zabiera głos? Ponieważ zobaczmy, że interwencja, która miała miejsce pod koniec września, była tylko krótkoterminowo skuteczna, a teraz rentowności znowu się zbliżają do tego ważnego psychologicznego poziomu 5%. No i zobaczymy, czy Bank of England znowu spróbuje zaatakować. W tym tygodniu interwencja miała się zakończyć, skup miał się zakończyć, no i Bank of England będzie musiał podjąć decyzję, czy faktycznie dokonuje jej dalej, czy też pozwala rynkowi kształtować te rentowności tak, jak faktycznie rynek tego chce. No i oczywiście będzie to miało wkrótce poważne konsekwencje dla rynku funta brytyjskiego. Spekulacja i naprawdę bardzo duże wahania na rynku funta brytyjskiego powinny mieć miejsce. Zobaczmy, co się działo. Wczoraj podczas sesji amerykańskiej funt zaczął się bardzo silnie osłabiać. Dzisiaj rano od 6 zaczyna się mocno umacniać. Wyraźne wahania mają miejsce i jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie dalej tak będzie, że jeżeli pojawi się znowu informacja, że Bank of England jednak będzie aktywny, to czy funt brytyjski nie rozpocznie następnej fali aprecjacji i to w skali bardzo, ale to bardzo dynamicznej. Sam indeks funta brytyjskiego pokazuje także, jaka jest duża zmienność, jakie są teraz bardzo wyraźne wahania, że rynek jest bardzo wyczulony na wszystkie słowa, które są wypowiedziane przez członków Bank of England, przez samego prezesa, przez w ogóle wszystkie komunikaty, które bank generuje. Więc to bądźmy bardzo, ale to bardzo czujni na to, co się wkrótce wydarzy. A długoterminowa perspektywa, bardzo długoterminowa na rynku funta brytyjskiego to oczywiście para euro do funta brytyjskiego. Jak widzimy tutaj 6-letnia konsolidacja w tym pasie zakreślonym przez opór i wsparcie daje obecnie mniej więcej rynkową oś symetrii horyzontu w okolicach 0,87, więc euro, funt brytyjski tutaj ma punkt odniesienia. Każde utrzymanie powyżej sprzyja raczej osłabieniu funta brytyjskiego, a każdy spadek poniżej poziomu 0,87 będzie sprzyjał umocnieniu funta brytyjskiego, więc bądźmy naprawdę bardzo, ale to bardzo czujni, ponieważ spekulacja, duże wahania na rynku funta brytyjskiego i określenie raj dla day traderów obecnie jest uzasadniona do tego, co się dzieje na funcie brytyjskim, więc nie powinniśmy się tutaj wkrótce nudzić. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych najciekawiej zapowiadają się dane o inflacji producenckiej dla Stanów Zjednoczonych za wrzesień. Tutaj ona ma spaść według prognoz do poziomu 8,4 i widzimy, w jakiej ogromnej
sprzeczności, dysproporcji. Inflacja producencka jest w Stanach Zjednoczonych, a w strefie euro, gdzie jest ona na bardzo, ale to bardzo wysokich poziomach. Jest kilkukrotnie wyższa inflacja w strefie euro niż w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli inflacja będzie tutaj spadała w Stanach Zjednoczonych, a w Europie będzie kontynuowała tendencję wzrostową, to oczywiście wnioski będą jednoznaczne i wkrótce wnioski dla decydentów powinny z tego tytułu paść. Co się dzieje w Europie poza oczywiście konfliktem zbrojnym, czy nie można w jakiś administracyjny, regulowany sposób doprowadzić do tego, żeby niektóre czynniki, które powodują teraz inflację, czyli ceny prądu, ceny gazu, czy czasem nie doprowadzić do zmian, które doprowadziłyby do skokowego zmniejszania się dynamiki inflacyjnej. Także patrzmy dzisiaj, co się dzieje na inflacji producenckiej, która jest wstępem do tego, co będzie jutro, czyli jakie będą dane o inflacji konsumenckiej dla Stanów Zjednoczonych, o czym za chwilę będę mówił, kiedy przejdziemy do danych już konkretnych rynkowych. Jeszcze dzisiaj poznamy sierpniowe dane o produkcji przemysłowej dla strefy euro, ale moim zdaniem są to już dane historyczne, odnoszą się do sierpnia, więc nie będą miały większego znaczenia. Dlaczego moim zdaniem te dane informacje mogą mieć znaczenie i dlaczego powinniśmy się na nich koncentrować? No ponieważ one mogą nam odpowiedzieć na pytanie, podpowiedzieć nam sugestie, czy Fed faktycznie zacznie myśleć o zmniejszeniu tempa podwyżek stóp procentowych, zmniejszy się szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, rynek implikowanej stopy procentowej to będzie wyczuwać, więc no moim zdaniem zachowanie obligacji amerykańskich w ostatnich godzinach sygnalizuje, że taka zagrywka, taka nadzieja ma miejsce. Natomiast no, udało się jedynie obronić przed przebiciem poziomu 4% na rentowności, ale utrzymywanie nad poziomem 3,90% moim zdaniem jednak cały czas faworyzuje scenariusze prowzrostowe, a wczorajsze zachowanie rentowności w końcówce dnia pokazuje, że jednak jest większa szansa na dalsze wzrosty tej rentowności niż na spadki, ale moim zdaniem teraz kluczowe będą te dane o inflacji, zwłaszcza te jutrzejsze o inflacji konsumenckiej, by wygenerować na rynku obligacji następny impuls. Niemieckie papiery zachowują się bardzo podobnie, czyli po prostu powielają schemat, który jest tworzony na papierach amerykańskich. No i teraz Wall Street. Wall Street, które wczoraj podczas sesji próbowało moim zdaniem dokonać większego wzrostowego odbicia swojego potężnego wsparcia 3600 punktów. Dlaczego to wsparcie jest ważne? Cały czas patrzymy na wykres bardzo długoterminowy. To jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc to, że wczoraj nie było kontynuacji tendencji wzrostowej, bardzo dynamicznego odbicia od okolic 3600 punktów, a spodziewałem się, patrząc intradayowo, co się dzieje na indeksie S&P, że takie wyciskanie krótkich pozycji może mieć miejsce, ale tak nie było. Moim zdaniem sygnalizuje to, że rynek nie wierzy w to, że inflacja będzie niższa niż prognozy, że będzie kontynuowała spadki, że da nadzieję, że ten szczyt inflacyjny faktycznie ma miejsce, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie niżej niż już teraz prognozuje rynek przyszłej stopy procentowej. Przypominam, to są okolice 4,70% na marzec 2023 rok, więc to, co się wczoraj wydarzyło, moim zdaniem jednak zwiększa prawdopodobieństwo przebicia poziomu 3600 punktów i rozpoczęcia następnej fali spadkowej, ale jak widzimy, część inwestorów jednak daje nadzieję, więc że to wsparcie się obroni, więc moim zdaniem o losach tego wsparcia zadecydują te dane o inflacji. Im będzie wyższa inflacja, tym większa presja na to, żeby złamać wsparcia. Im mniejsza inflacja, im bardziej ona pozytywnie zaskoczy, tym większa szansa na jakieś wzrostowe odbicie, na wywołanie short squeeze'u, czyli zamykania krótkich pozycji w paniczny sposób na indeksach giełdowych. Więc dzisiaj patrzmy, co o godzinie 14:30 będzie miało miejsce, bo będzie to wstęp do danych, które poznamy jutro o inflacji konsumenckiej. Jeżeli jesteśmy na indeksach giełdowych, zobaczmy, że Nasdaq Composite, pomimo tego, że jesteśmy na kluczowym wsparciu, także tutaj, czyli na średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, to jest to także poziome wsparcie, to są minima z przełomu trzeciego i czwartego kwartału 2020 roku, więc naprawdę indeks Nasdaq będzie musiał wkrótce wybrać, co robi. Czy dokonuje wyłamania, przełamania, tworzy
sygnały techniczne zachęcające do długoterminowej wyprzedaży, czy też po prostu mamy z tego poziomu jakieś większe wzrostowe odbicie. Jeszcze raz przypominam, coraz większe znaczenie mają te dane o inflacji, które się od dzisiaj i jutro będą pokazywać. Sesja w Azji raczej jest spadkowa. Tutaj indeks Hang Seng zaczyna zbliżać się do ważnego wsparcia, które zostało utworzone 11 lat temu. Więc indeksy giełdowe w Japonii, w Korei, w Chinach, w Hongkongu będą musiały także wybrać, co one zamierzają dalej robić. Przypominam, że presja na amerykańskiego dolara cały czas będzie faworyzowała wyprzedaż rynków na całym świecie, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że to wsparcie zostanie jednak przełamane, więc bądźmy bardzo czujni. Wczorajsza sesja na DAX-ie była po prostu neutralna, niewiele się tutaj wydarzyło i prawdopodobnie też tak będzie dzisiaj. Ostatnie maksima i ostatnie minima to są punkty odniesienia, jest jednak większa szansa na spadki niż na wzrosty. Natomiast Bitcoin jest cały czas w okolicach 19 tysięcy dolarów. Jesteśmy coraz bardziej oddaleni od tej płaskiej linii trendu wzrostowego, więc moim zdaniem Bitcoin sygnalizuje nam raczej ochotę potwierdzenia tendencji spadkowej na indeksach giełdowych niż na wzrosty. I na co moim zdaniem jeszcze warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim amerykański dolar, który zaczyna potwierdzać, że dokonano potwierdzenia wyjścia z dołem z kilkuletniego kanału spadkowego widocznego na wykresie i jeżeli dane o inflacji, które poznamy dzisiaj i jutro ze Stanów Zjednoczonych potwierdzą, że inflacja cały czas jest problemem, że ona nie zakręca w dół, nie tworzy swojego ekstremu, to oczywiście amerykański dolar dostanie następne paliwo do umocnienia, co będzie skutkowało następnymi komplikacjami na wszystkich innych klasach aktywów, czyli będzie wyprzedaż ryzyka i przede wszystkim wyprzedaż rynków emerging markets. W ujęciu intradayowym euro-dolar ma wsparcie w okolicach 0,97, no i zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy w okolicach tego wsparcia. Patrzmy także na zachowanie jena japońskiego, który jest przede wszystkim powiązany z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji, samym amerykańskim dolarem, ale ten wykres pokazuje, że jest on dokładnie na 24-letnich maksimach słabości tej waluty i będziemy wkrótce także rynek będzie musiał zdecydować, czy przebija ten poziom, czy będziemy świadkami dynamicznego odwrócenia tendencji. Jestem bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy. Umocnienie amerykańskiego dolara i oczywiście rentowności to także rynek złota. Rynek złota wczoraj nie był w stanie wrócić nad poziom 1680 dolarów. Kończymy niżej niż dzień wcześniej, czyli tendencja spadkowa na cenie złota jest dobrze widoczna i powinna się utrzymać. No i teraz czas na polskie aktywa, które od wczoraj są mocno przeceniane, zwłaszcza polskie obligacje, po tym jak dane o inflacji dla Czech i dla Węgier pokazały, że ta inflacja cały czas rośnie, a dla Węgier nawet już przekracza 20%. Więc rentowności zaczynają się zbliżać do tych maksimów, które w czerwcu zostały utworzone i prawdopodobnie wkrótce będziemy świadkami ataku na ten poziom. Jestem ciekawy, co się dalej wydarzy, ponieważ gdyby doszło do przełamania tego poziomu, to oczywiście także te rynkowe stopy procentowe zaczęłyby wywierać wpływ na Radę Polityki Pieniężnej, by dalej podwyższać stopy procentowe w naszym kraju. Także przed rynkiem polskich aktywów duże zmiany, ponieważ oczywiście sytuacja powinna być bardzo podobna. Jeżeli rentowności przebiją ostatnie maksima z czerwca, to giełda papierów wartościowych powinna dalej kontynuować tendencję spadkową, czyli poziom 8% na rentowności jest niezwykle kluczowy, ale w tym tygodniu także mamy potwierdzenie danych o inflacji za wrzesień, które poznaliśmy w poprzednim tygodniu, dlatego rynek może także czekać na tą publikację, żeby ostatecznie zareagować i dokonać następnego impulsu. Na rynku złotego niewiele się tutaj dzieje, poziomy z ostatnich dni są cały czas utrzymywane. No i oczywiście ta warszawska giełda papierów wartościowych, na samym indeksie WIG20 kluczowy jest poziom teraz 1400 punktów w krótkim terminie, nieco dłuższym 1450 i oczywiście patrzmy także, jak zachowuje się indeks giełdowy względem tej opadającej
linii trendu spadkowego, która jest także górnym ograniczeniem klina zniżkującego o kilkumiesięcznej historii. Klin zniżkujący to jest formacja techniczna zachęcająca do odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, więc gdyby doszło do pokonania górnego ograniczenia tej formacji, byłaby to zachęta do tendencji wzrostowej, ale jeżeli indeksy giełdowe na świecie będą spadać, jeżeli rentowności będą szły w górę amerykańskich i polskich obligacji, to nie ma szansy na to, żeby indeksy giełdowe w Warszawie zaczęły rosnąć, zwłaszcza jeżeli dodatkowo amerykański dolar będzie się umacniał, bo to będzie sygnał, że kapitał z całego świata cały czas jest wysysany i kieruje się do amerykańskich aktywów, do amerykańskiego dolara, a w takiej sytuacji warszawska giełda, czyli indeks WIG20 będzie miał bardzo dużą szansę wkrótce zwiedzić poziomy minimalne z 2020 roku, czyli 1250 punktów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam. Zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu, miłego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.